Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Jaka będzie inflacja w USA? Najnowsze wieści. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5, XTB i z Bloomberga. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Jaka będzie inflacja w USA? Najnowsze wieści. A więc zaczynamy. Najbardziej pasjonujący czas, moment w tym tygodniu, kiedy zaczniemy od danych makroekonomicznych o inflacji, które są w stanie wywołać gigantyczną zmienność na prawie wszystkich klasach aktywów, na wszystkich instrumentach finansowych, poprzez decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych, która może być pochodną tego, jaka będzie dzisiaj inflacja w Stanach Zjednoczonych, jaka okaże się inflacja za poprzedni miesiąc, i oczywiście decyzję Europejskiego Banku Centralnego, i ten cały miks będzie w stanie wygenerować impuls, który doprowadzi do zamknięcia całego roku na różnych klasach aktywów. I dlatego też dzisiejsze dane będą miały gigantyczne znaczenie i będą miały ogromny wpływ na to, co się będzie działo w końcówce tego roku na rynkach finansowych. Będą w stanie ustawić nam końcówkę tego roku. No i oczywiście należy być bardzo gotowym na różne scenariusze, o czym będzie w tym materiale. Jaka będzie inflacja w USA? Najnowsze wieści. Przede wszystkim oczywiście zaczynamy od wykresu, który pokazuje, jakie jest teraz powiązanie zachowania ropy naftowej na inflację w Stanach Zjednoczonych. I widać jak na dłoni, że jeżeli mamy do czynienia ze spadkami ceny ropy naftowej, to spada także inflacja w Stanach Zjednoczonych. I to jest najlepszy dowód na to, że inflacja jest importowana, zewnętrzna i ma charakter podażowy, czyli jeżeli ropa naftowa będzie spadać, cena gazu będzie spadać, to należy oczekiwać spadku inflacji, i to po prostu jak na dłoni widzimy na przypadku Stanów Zjednoczonych. I wniosek jest taki, że jako że w listopadzie średnia cena ropy naftowej była niższa niż miało to miejsce w październiku, więc w listopadzie należy oczekiwać spadku inflacji, spadku tempa wzrostu cen w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście od tego tempa spadku bardzo wiele zależy, o czym będzie w dalszej części tego materiału. Na następnym wykresie chciałem pokazać oczekiwania inflacyjne, jak rynek, który stawia na to własne pieniądze, widzi zachowanie inflacji. Ten biały wykres to są właśnie te oczekiwania inflacyjne. Widzimy mniej więcej 3-miesięczne przyspieszenie wskazań, które są generowane przez ten wskaźnik rynkowy, a zachowaniem faktycznej inflacji w Stanach Zjednoczonych. Wskaźnik spada już od powiedzmy marca, a inflacja utworzyła swój szczyt w czerwcu. Czyli teraz widzimy, że te wyraźne nastawienie na dalsze spadki tego wskaźnika sygnalizują dalsze spadki inflacji w Stanach Zjednoczonych. I jeszcze mamy tutaj kolejny wykres. Na wykresie są stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. Wniosek jest taki, że im niższe będą dzisiaj dane o inflacji, im niższa będzie ta inflacja w listopadzie w Stanach Zjednoczonych, tym większe jest prawdopodobieństwo utworzenia szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. I to także będzie coś, na co będziemy zwracać szczególną uwagę. Na następnym wykresie oczywiście są już te prognozy. Prognozy, jak uczestnicy rynku w swoich ankietach myślą, co się wydarzy. I jak widzimy, mediana prognoz wynosi 7,3%. I to jest punkt odniesienia na to, co się ma, jak rynek będzie interpretować dane względem prognoz. 7,3%, tyle rynek wskazuje, że inflacja wyniesie w listopadzie. Inflacja konsumentka CPI i mamy jej pochodną, czyli inflację core. I w tym wypadku ta inflacja core ma wynieść 6,1 i także ma spaść z poziomu 6,3. I te dwie składowe, będziemy na nie szczególnie zwracać uwagę. Wniosek jest też taki, że im będzie inflacja wyższa, czyli będzie negatywnie nas zaskakiwała, będzie powyżej tych poziomów prognostycznych,
tym będzie reakcja rynku negatywna. Im wyższa inflacja, tym bardziej negatywna powinna być reakcja rynkowa, a im niższa będzie inflacja, tym bardziej optymistyczna powinna być reakcja rynkowa i tym większa szansa na to, że w końcówce tego roku przeżyjemy kolejną fazę rajdu Świętego Mikołaja, ataku popytu na ryzyko, który będzie miał potencjał przekształcić się w tak zwany efekt stycznia, czyli że w pierwszych kilku dniach, 2 tygodniach stycznia będzie kontynuacja ruchu wzrostowego. Ale żeby ten scenariusz się zmaterializował, oczywiście potrzeba inflacji niższej niż prognozy. Im niższa, tym oczywiście lepiej. Na to będziemy zwracać uwagę. No i teraz przypomnienie części ciekawych wykresów, które poznaliśmy wczoraj w materiale popołudniowym. Odsyłam, żeby jego także przestudiować. I w szybkim zarysie. Pierwszy wykres pokazuje, jak ekonomiści niedoszacowywali inflację w poprzednich miesiącach. Generalnie się mylili. Inflacja była wyższa. Na następnym wykresie widzimy, że z każdym kolejnym kwartałem inflacja ma spadać w Stanach Zjednoczonych. Takie są oczekiwania ekonomistów, że największym czynnikiem, który wpływa teraz na inflację, jest oczywiście ropa naftowa. I tutaj się nic nie zmienia. I najświeższe dane dotyczące tego, jakie jest oczekiwanie implikowanej stopy procentowej. I to jest naprawdę wielki punkt odniesienia dla interpretacji tego, co się wydarzy. No, teoretycznie powiedziałem, że im niższa inflacja, tym większy popyt na ryzyko, a im wyższa inflacja, tym gorzej dla ryzyka. Natomiast interpretacja rynku może być inna. No i ta inność może zależeć właśnie od tego, jak zachowa się implikowana stopa procentowa. I na chwilę obecną widzimy, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych ma być wyznaczony na 3 maja 2023 roku na poziom okolic 4,98%. I to jest naprawdę coś, do czego będziemy się odnosić. Każda zmiana implikowanej stopy procentowej będzie wielkim czynnikiem wspierającym jedną albo drugą stronę. Im niżej, im bardziej będzie spadać implikowana stopa procentowa, tym lepiej dla popytu na ryzyko, a każde wyjście powyżej 5% implikowanej stopy procentowej będzie odczytane jako zachęta do wielkiej wyprzedaży ryzyka. Kolejne ciekawe wykresy to oczywiście punkt odniesienia dla rynkowej stopy procentowej i jest to poziom 3,60%. Tyle wynosi rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich i następne wykresy, które pokazują, że że ścieżka stóp procentowych ma być położona wyżej niż oczekiwano to jeszcze miesiąc temu. Ten szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych ma być wyżej, ale ma być szybciej. Natomiast z każdym kolejnym miesiącem i kwartałem stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych mają spadać szybciej, ponieważ rynek oczekuje, że inflacja będzie bardzo nisko, będzie bardzo szybko spadała w przyszłym roku. I oczywiście tutaj Citibank już sygnalizuje, że będzie potrzeba bardzo dynamicznych obniżek stóp procentowych. Cały wczorajszy popołudniowy materiał był o tym, jak rynek oczekuje bardzo dynamicznych, bardzo agresywnych obniżek stóp procentowych i to jest właśnie wyceniane teraz przez rynek finansowy. Założenie jest takie, że mamy być świadkami dynamicznego spadku inflacji w przyszłym roku. Następny ciekawy wykres pokazujący statystykę, że od momentu utworzenia szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych do pierwszej obniżki występuje średnio 11 miesięcy, ale prawdopodobnie w tym cyklu obniżek stóp procentowych, w tym cyklu polityki monetarnej będzie to zdecydowanie szybciej i rynek już wskazuje, że wracając do tego wykresu pokazujący implikowaną stopę procentową, że będzie to już pod koniec 2023 roku, co jest oczywiście bardzo, ale to bardzo ważne dla nas wszystkich, że w przyszłym roku uczestnicy rynku spodziewają się raczej miękkiego lądowania, że ta recesja będzie taka ograniczona, że nie będzie twardego lądowania amerykańskiej gospodarki i że po tych danych o inflacji i po jutrzejszej decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych należy oczekiwać raczej spadków indeksów giełdowych i umocnienia amerykańskiego dolara. Czyli tak jakby tutaj profesjonalni uczestnicy rynku amerykańskiego byli nastawieni jednak, że inflacja zawiedzie, że będzie wyższa niż zakładały prognozy. I ja jestem ciekawy, czy te wiadomości płynące z ankiet Bloomberga staną się faktem. Ja osobiście staję po drugiej stronie, jestem po stronie
retail investor, czyli inwestorów detalicznych i zakładam, że będzie kontynuacja rajdu Świętego Mikołaja, kontynuacja wzrostów i wyciskania wszystkiego, co się tylko da. Im wyżej, tym lepiej na koniec tego roku. I oczywiście zobaczymy, czy faktycznie tak się stanie. Natomiast teraz chciałbym przedstawić także niezwykle interesującą statystykę. Czyli to są założenia JP Morgana dotyczące tego, co się wydarzy po dzisiejszych danych o inflacji. Z prawdopodobieństwem i z prawdopodobną reakcją indeksu Standard & Poor. Jak wiemy, prognoza inflacji ma wynieść 7,3. To jest to, czego rynek oczekuje. I w tym wypadku mamy tutaj założenia, że jeżeli inflacja będzie na poziomie 7,8% i wyżej, ma to mieć prawdopodobieństwo 5%. Jeżeli inflacja wynosi 6,9% i niżej, to także jest ten scenariusz z prawdopodobieństwem 5%. I co się ma wydarzyć przy każdym takim scenariuszu na indeksie Standard & Poor? Jak widzimy, najbardziej prawdopodobne według JP Morgana jest to, że inflacja wyniesie 7,2 do 7,4% w listopadzie. Jest to 50% prawdopodobieństwa tego scenariusza i w takiej sytuacji indeks Standard & Poor ma urosnąć o 2 do 3%. I jak widzimy, wyraźniej jest zdecydowanie bardziej nastawiony bank na scenariusze prowzrostowe jako reakcja po dzisiejszych danych makroekonomicznych o inflacji niż na scenariusze prospadkowe na Wall Street, na indeksie Standard & Poor. Według banku jedynie inflacja powyżej 7,5% powinna doprowadzić do spadków indeksów giełdowych, a inflacja poniżej 7,4 powinna dać wzrost indeksów giełdowych, a gdyby spadła poniżej 6,9, to według banku powinno to dać wzrost nawet o 8 do 10%, więc naprawdę bardzo, ale to bardzo dynamicznie i dużo. I jak widać, tutaj bank jest ewidentnie, trading desk jest nastawiony na to, że będziemy świadkami dzisiaj wzrostów indeksów giełdowych i te wzrosty mają być naprawdę dynamiczne, ponieważ nawet przy scenariuszu bazowym te wzrosty mają wynieść 2 do 3%, a to jest naprawdę bardzo dużo, czyli że indeks Standard & Poor może być dzisiaj na zamknięciu dnia nawet o 100 punktów wyżej niż miało to miejsce wczoraj, więc naprawdę rynek nastawia się, czyli tutaj bank się nastawia na to, że będzie dzisiaj spory ruch i radzę sobie zapamiętać ten wykres. Wrócimy do niego dzisiaj po południu, kiedy będziemy oceniać już te dane makroekonomiczne. No i teraz reakcje rynkowe. Dzisiejszy dział poświęcony analizie rynków finansowych będzie zdecydowanie skrócony, będzie skupiony do średnich 200 sesyjnych, ponieważ jak wiecie, drodzy Państwo, ja mówię bardzo często o tym w ostatnich dniach, że rynki światowe są teraz skupione względem średnich 200 sesyjnych, więc rynki są na rozstajach, muszą wybrać, sytuacja jest binarna, albo przebijają średnie i w takiej sytuacji będzie to oznaczało wejście rynków w następną fazę dyskontowania optymistycznych scenariuszy rozwoju wydarzeń w gospodarkach w 2023 roku, bo giełdy dyskontują to, co się ma wydarzyć w gospodarce za 6-9 miesięcy, a jeżeli dojdzie do odbicia i dynamicznych spadków, w tym wypadku indeksu Standard & Poor, to w takiej sytuacji oczywiście negatywnego rozwoju scenariuszy, że jednak będzie twarde lądowanie amerykańskiej gospodarki i że należy spodziewać się rozwoju czarnych scenariuszy na giełdach papierów wartościowych. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ indeks Standard & Poor jest na średniej 200-sesyjnej, amerykański dolar na indeksie także jest na średniej 200-sesyjnej. Na średniej 200-sesyjnej jest indeks giełdowy w Hongkongu i oczywiście widzimy polskie aktywa także są na średniej 200-sesyjnej. Indeks WIG20 i polskie obligacje także są na średniej 200-sesyjnej, czyli amerykański dolar, Wall Street na indeksach giełdowych są na średniej 200-sesyjnej i rynki emerging markets także są na średniej 200-sesyjnej. Sytuacja jest binarna i naprawdę bardzo wiele zależy od tych danych, które będą w stanie wywołać gigantyczną zmienność, albo przebicie, albo wybicie tej średniej, a to wygeneruje następny bardzo dynamiczny impuls, albo w jedną, albo w drugą stronę. Ja osobiście jestem nastawiony, tak jak JP Morgan, na to, że będzie raczej następna fala
popytu na ryzyko rajdu Świętego Mikołaja, więc daje około 65% prawdopodobieństwa, że po dzisiejszych danych makroekonomicznych indeksy giełdowe pójdą w górę, amerykański dolar się osłabi, a rynki emerging markets będą kupowane, czyli polskie obligacje będą kupowane, polska giełda będzie kupowana i oczywiście także chińska i wszystkie inne. Jeszcze raz na samym końcu przypominam statystykę, która mówi, że czwarty kwartał jest generalnie najlepszym do inwestowania na rynku akcji i aż się prosi, żeby wykorzystać tą statystykę do tego, żeby wyciągać te indeksy giełdowe tak wysoko, jak się tylko da. No, jeszcze raz przypomnę, dzisiejsza sesja prawdopodobnie decyduje o tym, gdzie będą zamknięcia świec miesięcznych, kwartalnych i rocznych w tym roku. Więc od dzisiejszej sesji, od tego, co się wydarzy po godzinie 14:30, bardzo wiele zależy. I teraz inne rynki. Chciałbym zwrócić uwagę na Bitcoina. Utrzymywanie nad poziomem 17 tysięcy dolarów faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Jeżeli rentowności będą spadać, czyli jeżeli inflacja będzie niższa i rentowności amerykańskich obligacji będą spadać, a amerykański dolar będzie się umacniać, to patrzmy, jaka będzie dynamika spadkowa par związanych z jedem, przede wszystkim dolar-jena. W takiej sytuacji spodziewam się naprawdę bardzo dynamicznych spadków pary dolar do jena. W takiej sytuacji oczywiście będę spodziewać się wzrostów pary, wzrostów ceny złota, ponieważ te same czynniki powodują w tym wypadku wzrosty ceny złota. I to jest moim zdaniem scenariusz bazowy, daje 65% prawdopodobieństwa, że tak się stanie po dzisiejszej sesji. Obserwujmy także zachowanie ceny miedzi. Gdyby dzisiaj cena miedzi dołączyła do wzmacniania tendencji obserwowanej na indeksach giełdowych, więc prawdopodobieństwo jeszcze bardziej się zwiększy po danego ruchu. Na chwilę obecną moim zdaniem miedź wysyła sygnały ostrzegawcze dla popytu na ryzyko, ponieważ nie udało się przejść potężnego oporu 8650 dolarów, czyli linii szyi dwuletniej formacji szczytowej. To naprawdę jest ostrzeżenie. Wczorajsze informacje o popycie z Chin i kolejnych jakichś problemach rurociągów w Ameryce Północnej spowodowały, że ropa naftowa odbiła od 70 dolarów. Pamiętamy także, że 70 dolarów było wskazywane przez Amerykanów jako miejsce, gdzie zaczną odnawiać swoje zapasy ropy naftowej, te strategiczne zapasy ropy naftowej. I oczywiście także rynek krajowej waluty, ponieważ jesteśmy na euro-złotym na wsparciu 4,65. Jeżeli dzisiaj euro-dolar pójdzie w górę, to w takiej sytuacji myślę, że złoty przełamie wsparcie i będziemy ruszać się do poziomu 4,55, ponieważ tam jest wyznaczone następne ważne poziomy płynące z analizy technicznej. Rynek zmienności na rynkach emerging markets nie daje nam tutaj zachęty do tego, żeby wieścić jakąś podwyższoną zmienność. To jest bardzo ciekawa, interesująca informacja. No i jeszcze dzisiaj poznamy ostateczne listopadowe odczyty inflacji w Niemczech. I w tym wypadku, jak widzimy, nikt nie prognozuje zmiany inflacji, więc gdyby doszło do jakiegokolwiek odstępstwa od poprzedniego odczytu, byłoby to wielkie zaskoczenie. I poznamy także dzisiaj o godzinie 11 wskaźniki ZEW dla Niemiec, które myślę, że będą przyćmione danymi o inflacji, ale być może pomogą nam ocenić, jaka jest koniunktura w ostatnim miesiącu tego roku w niemieckiej i europejskiej gospodarce. Także zapowiada się fascynująca sesja, naprawdę będzie w stanie ustawić nam końcówkę tego roku. No i bądźmy dzisiaj bardzo czujni i obserwujmy wydarzenia rynkowe po godzinie 14:30. Jaka będzie inflacja w USA? Najnowsze wieści. Mam nadzieję, że przybliżyłem ten temat i zachęcam do wrócenia dzisiaj, do powrotu na nasz kanał po godzinie 14:30, kiedy będziemy komentować te dane, które się pojawiły. Jeszcze raz mówię, że według mnie jest 65% prawdopodobieństwa, że będzie realizowany optymistyczny scenariusz dla ryzyka w końcówce tego roku, czyli po danych makroekonomicznych o inflacji. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i pięknego dnia.